Cześć! Dzisiaj pokażę, jak sprawdzić, czy uzwojenie silnika nie ma przebicia na obudowę. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy silnik nie ma przebicia na obudowę, to sprawdzamy, jaka jest wartość rezystancji między zaciskiem PE na obudowie silnika, a którymkolwiek z zacisków silnika. Wartość takiej rezystancji powinna być bardzo duża lub wynosić nieskończoność i być mierzona w dziesiątkach lub w setkach megaohmów. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przebiciem na obudowę, wartość rezystancji między obudową a jakimkolwiek zaciskiem silnika powinna być dość duża, w megaohmach, ewentualnie w setkach kiloohmów. Należy zauważyć, że rezystancja każdego uzwojenia silnika jest bardzo mała w porównaniu z rezystancją izolacji tego uzwojenia, ponieważ zarówno dla połączenia w trójkąt, jak i połączenia w gwiazdę, wszystkie uzwojenia w jakiś sposób są ze sobą połączone, to wystarczy pomiaru dokonywać między zaciskiem PE a którymkolwiek z zacisków zakończeniowych uzwojeń silnika. Chociaż w praktyce lepiej takiego pomiaru dokonywać między zaciskiem PE a każdym zaciskiem zakończeniowym uzwojeń silnika. Związane jest to z tym, że jeżeli któreś uzwojenie silnika będzie przerwane, to możemy nie wykryć takiego przebicia. Aby sprawdzić, na którym z uzwojeń silnika następuje przebicie na obudowę, musimy tak porozłączać uzwojenia silnika, aby żadne z nich nie było połączone z jakimkolwiek innym uzwojeniem. I wówczas sprawdzamy, jaka jest wartość rezystancji między obudową silnika a każdym z zacisków U1, V1, W1. Przebicie oczywiście występuje na tym uzwojeniu, na którym rezystancja wynosi kilka megaohmów, ewentualnie kilkaset kiloohmów. Ważna informacja. Zwykłym miernikiem, który mierzy rezystancję do kilkudziesięciu megaohmów, możemy sprawdzić taki silnik, czy nie ma przebicia na obudowę w przypadku zawilgocenia takiego silnika, ewentualnie zalania takiego silnika. Zwykły miernik natomiast może mieć problemy z wykryciem przebicia na obudowę w przypadku, gdy rezystancja izolacji uzwojenia jest zdegradowana. W takim przypadku najlepiej posługiwać się miernikiem rezystancji izolacji. Miernik taki wykorzystuje napięcie do pomiaru rezystancji, które wynosi kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet 1000 V. Natomiast standardowe mierniki wykorzystują do pomiaru rezystancji napięcie około kilku voltów.